Cześć, siemanko, witam wszystkich. Dawno nic nie wrzucałem, to dzisiaj sobie wrzucę, jak zrobimy sobie rozrząd w Golfie 7 1.4 CMBA, chyba kod silnika jest. No to ma już ponad 100 000 najechane. Klient sobie zażyczył wymianę rozrządu. No to będziemy sobie go wymieniali, tak? Tu jest pompa wody z drugiej strony, także nie musimy się o nią obawiać, bo jest z tej strony. A rozrząd jest sobie bez pompy wody, także jest w miarę łatwo i przyjemnie. Tu pod tą osłonką na śrubeczkę, na 2 zatrzaski jest cały nasz rozrząd, ale trzeba sobie zrzucić standardowo mocowanie silnika, ten zbiorniczek. Będziemy się tym bawili dzisiaj. No dobra, zaczynamy. Ok, kochani, zobaczcie, ściągnięte mamy koło, osłonę pod silnikiem i ten kawałek nadkola tutaj. I teraz co nam pozostało? Ściągamy sobie pasek klinowy. Tu jest rolka. To jest chyba na 16. Tu możemy pinem zablokować. To jest napinająca. Ona się rusza w ogóle, widzicie? Po naciągnięciu paska ściągniemy sobie koło z wału i będziemy to rozbierali. Po ściągnięciu koła na wale śrubę sobie z powrotem przyłapujemy delikatnie, bo potrzebujemy później wałem sobie kręcić, żeby blokady wkręcić. Tu się jedną blokadę wkręca w to miejsce. To jest śruba jak do miski olejowej, wręcz taka sama zazwyczaj, no nie wiem jak w tym, ale pewnie to samo. Ściągniemy sobie tą małą osłonkę i tyle. No nie będzie to zbytnio skomplikowane, aczkolwiek pokażę wam krok po kroku. Tak wygląda ta osłonka, która tu na dole jest. Już prawie nam wszystko widać, także teraz opuszczę sobie auto, porozbieram tą górę, a może jeszcze tą blokadę sobie tutaj wkręcę w to miejsce. Potrzebne narzędzia mniej więcej tak, o, zobaczcie, wyglądają. Także zaraz się tym zaopiekujemy. Odkręciłem blokadę i zobaczcie, ten pin nam wchodzi tu w to miejsce. I żeby ustawić górny martwy punkt, będziemy sobie kręcili wałem. Z tego co się mylę, zgodnie z wskazówkami, aż się wał nam oprze o tą blokadę. Tą blokadę trzeba koniecznie do końca wkręcić, tak żeby to był górny martwy punkt. Nie do połowy, nic z tego, dokładnie do końca wkręcicie, to się wał dokładnie oprze w górnym martwym punkcie. Jak będzie do połowy wkręcona, no to się wał za późno oprze ten wał o tą blokadę. Ok, zobaczcie, to jest ta strona. To zakłada się tą blokadę na wałki. Tu w to miejsce i tu pod ten dekielek, tak? To jest taki plastikowy dekielek, także to będziemy musieli sobie wszystko troszeczkę porozbierać, żeby się do tego dostać. Dlaczego jak mówię, tu jedna część blokady wchodzi, tu druga, zaraz wam pokażę jaka to jest blokada. O, dokładnie taka. I wchodzi to mniej więcej w ten sposób. Tutaj nam sobie na wałki. Dobra, to porozbieram to troszeczkę i zaraz wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. No okej, moi mili, zobaczcie jak to wygląda po rozebraniu. Ta osłonka, ten dekielek, to sobie odsunąłem tę rurę i zobaczcie. To jest jeden wałek, to jest drugi i napęd do pompy wody. I gdzieś tam na dole niżej jest nasza pompa wody. Aczkolwiek jej dzisiaj nie wymieniamy, wymieniamy sobie pasek rozrządu. I tu w te dwa miejsca wchodzi też nasza blokada. Zobaczcie, te dwa zęby od blokady. I to sobie w to miejsce, o, tak ma sobie ładnie to wejść. Widzicie? I tu się zabezpiecza śrubką. I to by było na tyle z blokowaniem wałków, tak? Dół mamy zblokowany, wałki zblokowane, także możemy rozbierać sobie nasz paseczek. Dobra, osłonka ściągnięta, butelka z płynem ściągnięta, to od paliwa przewody ściągnięte. Teraz tak, lewarek pod silnik standardowo, mocowanie silnika, ta poduszka
i później tą górną całą pokrywę, bo nie sądzę, żeby nam ta rolka tamtędy wyszła, aczkolwiek warto spróbować. No ciekawe, dobre by to było, jakby ta roleczka nam się wysunęła tędy, to by nie trzeba tak dużo rozbierać. Dobra, będziemy eksperymentować, zobaczymy. Przerwa dosyć spora tam jest. Dobra, już mamy blokady pozakładane. Na razie kombinuję bez ściągania łap wszystkiego, ale pewnie to nie wyjdzie. Ale próbuję sobie, zobaczę. Uczę się. Luzujemy sobie jedną rolkę i luzujemy sobie drugą. Tu była zaślepka. Po odkręceniu troszkę oleju tam leci zawsze. Trzeba sobie papier położyć. I tu mamy drugą śrubę. Te śruby są jednorazowe. Po rozkręceniu trzeba je po prostu zmienić na nowe. No dobra. Jestem po obiedzie, pojadłem sobie, świeża energia, świeże myśli, no i świeży optymizm. Odkręciłem sobie to jedno kółeczko z wałka, zrobiło się dużo więcej miejsca, ta śrubka na dole już jest praktycznie odkręcona, także myślę, że wszystko to nam się odkręci w ten sposób. Tam jest jeszcze jedna rolka na dole, ale z nią to już raczej nie powinno być żadnego problemu. Także dobra, kręcę tą śrubeczkę dalej i myślę, że będzie sukces. Dobra, zobaczymy, bo jeszcze wykraka mi nie będzie. Nie cieszmy się za szybko. Kochani, humorek mi się poprawił normalnie. Szczęście dzisiaj mi dopisuje, zobaczcie. Ściągnięta roleczka, śrubeczka. Została tylko ta dolna rolka do odkręcenia tam od dołu. Zakład założona nowa. Takie paski to ja mogę robić codziennie. Dobra, idę, podnoszę auto na górę i zobaczymy, jak tam od dołu tą rolkę odkręcić. Do dołu i tu jest ta rolka nieszczęśliwa i też się powinna odkręcić bez problemu i wyjść. Zobaczcie, pyk, wyciągnięta. Także instrukcja mówi porozbierać tutaj alternatory, nie alternatory, bo one są przyczepione do tej pokrywy tutaj z boku. A tak naprawdę tego nie trzeba robić, zobaczcie. Dobra, Polak potrafi. Składam to. Roleczka wkręcona. Ta śruba 40 Nm, czyli nie za mocna. Jedna ważna sprawa. Cofnijcie sobie wał i upewnijcie się, że stuka w blokadę, widzicie? Żeby mniej więcej to tak wyglądało. Tu są nacięcia na tym kółeczku, aczkolwiek one nie mają żadnego odniesienia i nawet w komputerze też nic nie znalazłem o tym. Także wał, żeby się opierał o blokadę. Blokada oczywiście do końca wkręcona, tak jak już wam wcześniej mówiłem. Wał się opiera i rolka 40 Nm i zaraz będziemy tą górną wkładali. Do instalacji zdjąłem sobie te drugie kółeczko też i w sumie teraz już mi nic nie przeszkadza. I możemy sobie przykręcić tą rolkę. I później jest specjalne narzędzie, żeby ją naciągnąć. Jak już będę to robił, to wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Bez tego pewnie też można żabkami, jakimiś nie żabkami, ale po co? Ja nie muszę, chwała Bogu. Dobra, paseczek nowy leży, czeka na założenie. Teraz tak, rolki już są zarzucone, zobaczcie, one sobie luźno latają, tam żadnych klinów nie ma, nic. Wrzucamy sobie teraz pasek na całą długość, tak powinien być. Zaraz się jeszcze zorientuję, czy według komputera tam mamy mieć jakieś położenie wstępne, czy nie, ale pewnie nie, bo to pewnie nie ma żadnego znaczenia. I będziemy sobie to skręcać wszystko. Okazja w momencie dokręcania 50 Nm 90 stopni, 50 Nm 135 stopni i ta na dole, co się naciąga, zaraz wam powiem. Już wam mówię powolutku. 25 Nm tylko. Ta na 13 kluczyk. I to by było na tyle. Dobra, skręcamy. Dobra, paseczek mamy wrzucony. Powiem, jak ja go wrzuciłem, bo troszkę było ciężko. Ciasno dosyć jest, bez napinania już jest ciasny. Dolne nawale na dole, później te kółeczko z lewej i dopiero te z prawej. Tak jak go wrzuciłem, jak komuś się inaczej uda, to też będzie dobrze.
Kolejność absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Ustawienie tego kółka, nic nie znalazłem w komputerze, żeby coś dziś było powiedziane, że on musi być w prawo, lewo. Także też nie ma znaczenia. Ustawiłem po prostu tak, jak jest tam na rysunku którymś, ale to pewnie skoro nic o tym nie wspomnieli, to było po prostu przypadkowe. Dobra, i zobaczcie, tu jest narzędzie fantastyczne do napięcia rolki, która jest tam sobie tymi ząbkami wchodzi. Wiem, że mało widać, ale o, i teraz sobie można nakręcić i napinać sobie na pasek, a napina się go standardowo, jak każdy jeden inny. Zobaczcie, wycięcie i strzałeczka, jedno z drugim ma się pokryć po prostu w ten sposób i tyle. Będziemy wiedzieli, że jest dobrze napięte, no i później dociągamy wszystko na te parametry, które wam już podałem. Jeszcze ważna sprawa, jak będziecie kręcili sobie te dwie śruby, to one dosyć mocno trzeba je dokręcić dużym momentem. Nie kręćcie sobie ufając tej blokadzie z tyłu, tylko trzymajcie sobie te kółka ramieniem. Te nie ma problemu, pewnie jakieś standardowe ramię podejdzie w tym lewym kółku, w tym prawym. Niestety, ale jest taki adapter, który się zakłada na te kółko i dopiero można gdzieś trzymać. Ale mówię, no żebyście sobie nie narobili kłopotów, wałka nie uszkodzili albo blokady z tyłu. Dobra, poskręcone. Wszystko na tyle, co ma być poskręcane wedle komputera. Została zaślepka, ona jest na 20 Nm, ta tutaj. I pozostało skręcić górną osłonę, te jakieś zbiorniczki, te rury tam z tyłu, ściągnąć te wszystkie blokady. To było na tyle. Nie będę tego kręcił, bo się zbyt długi filmik wtedy zrobi, a po co przedłużać. Często się pytacie, jaki silnik z nowych, benzynowy. Chyba ten, mi się zdaje. Gdzieś tam kiedyś jakieś kłopoty były, że te kółko się rozkręcało, rozlatywało. W jakichś pierwszych tam wersjach jakaś seria wadliwa była. Tak w sumie nie ma większych kłopotów z tym silnikiem. Wtryskiwaczy nie robiliśmy, turbiny nie robiliśmy w sumie. No chyba by był najlepszy 1.4 z tych nowych, jak się pytacie. Dobra, życzę powodzenia. No i do następnej naprawy. Łapki w górę, mam nadzieję. Na razie, pozdrawiam serdecznie.